Polskie Radio Kierowców, a w naszym studiu pojawił się gość Krzysztof Ozimkiewicz, Motosapiens. Dzień dobry, Krzychu. Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, że znowu mam szansę być Ja tutaj też się bardzo cieszę. Właśnie ja lubię, jak ty do nas wpadasz, bo zawsze masz dobre, ciekawe informacje i myślę, że dzisiaj sporo też pytań pojawi się od naszych słuchaczy, ale zanim te pytania i zanim przejdziemy do tematu rękawic motocyklowych, to jeszcze odpowiedź na pytanie, za co kochamy nasze motocykle i czym ciekawym jeździcie. Ty kochasz swój motocykl za? Ja kocham wszystkie motocykle, nie da się powiedzieć, że kocham tylko swój. Jakby przez 31 lat, bo to jest mój 31 sezon, pokochałem wszystkie, którymi jeździłem i nawet jak kupiliśmy z Gosią, z Żurawką motocykl po to, żeby nauczyć się jeździć na nim, żeby się porozbijać na nim, to go pokochaliśmy go tak, że nie mogliśmy go przewrócić. I co, że jest do dzisiaj? Jest. Jest? Naprawdę? No. Wow, to ładna historia. No dobra, to dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o rękawicach motocyklowych, ale zanim jeszcze przejdziemy do samych rękawic, to pogadajmy o tym, co może pójść nie tak. Patrzymy na naszą dłoń. Tak. No jakby pięknie, ale w razie jakiejś takiej newralgicznej sytuacji, to od razu instynktownie będziemy dłonią odpychać asfalt. Tak jest. Instynkt samozachowawczy robi robotę. Tak, to jest średni amortyzator, przyznam szczerze. Znaczy on działa do momentu, kiedy wszystkie kości jeszcze będą funkcjonować i energie, które zadamy, będą pozwalały tym kościom i ścięgnom utrzymać naszą masę, plus dynamika, masa jest też wrogiem opóźnienia i przyspieszenia, także nasze ciało do pewnego stopnia będzie próbowało w ten sposób ochronić głowę wbrew pozorom. To prawda, to się zgadza. No i w ogóle gdybyśmy nie jeździli w rękawicach motocyklowych, to po pierwsze, tu byłoby zdarte. Czyli Kość łódeczkowata, kość grochowata, jest tam 7 kości i od razu mogę powiedzieć, że rozmawiając z lekarzami, żeby to poskładać tak jak było z powrotem, to nie zawsze każdemu się udaje, a rehabilitacja jest bardzo długa. A większość tych informacji, które płyną dla motocyklisty, jeżeli chodzi o prowadzenie pojazdu, to oczywiście oczy, jakby to, co widzimy, słyszymy z kasku, ale to, jak tym motocyklem zawiadujemy, robimy za pośrednictwem rąk. No i konia z rzędem temu, kto na co dzień chodzi w rękawiczkach. Bo teraz przełożenie tego interfejsu ręki na manetkę w rękawicy troszeczkę jednak spowoduje, że jest to takie przytępione i mamy takie wrażenie, że jest to jakaś proteza. No bardzo często nawet łapiemy się na tym, że jeśli coś dłubiemy przy motocyklu albo robimy coś precyzyjnego, to nie ma możliwości, żeby zrobić to w rękawiczce, więc robimy to gołą dłonią, a tutaj jednak musimy prowadzić motocykl w rękawicach motocyklowych, co faktycznie trochę nas ogranicza, więc musimy się przyzwyczaić, musimy się tego nauczyć, ale przede wszystkim także musimy dobrać odpowiednie rękawice do tego, żeby właśnie te wszystkie funkcje manualne były wygodne, komfortowe, żebyśmy nie odczuwali dyskomfortu. Ale wracając jeszcze do sytuacji bez rękawic, po pierwsze popękały też palce, bardzo skóra, ubytek prawdopodobne. tkanki. Skóra. Tak. Stanowi to bardzo duży problem i może się okazać, że wyłączy nas na cały sezon z jazdy. Także jazda bez rękawiczek, albo jeżeli jeździmy w rękawiczkach, które w założeniu nie mają palców, bo widziałem już wielu motocyklistów, a legendy z internetu oraz z filmów z lat 90. mówi, że to jest całkiem dobre rozwiązanie. Natomiast jeżeli jesteście postacią, która nie chce, żeby daktyloskopia go dotykała w przyszłości, to utrata odcisków palców w ten sposób na pewno jest bolesna, ale skuteczna. Ale jeszcze jest jedna opcja, jeśli na przykład jedziemy bez rękawic i będziemy chronić naszą głowę, czyli przyjmiemy taką pozycję, że zasłonimy ręce, bardzo mądre, naprawdę. czy głowę rękami, to te kostki Poszły się, że tak powiem, biegać po lesie i zbierać szyszki. Nie da się niestety matki natury oszukać, fizyki też. Ci, którzy próbowali, są już w miejscu bardzo odległym i możemy z nimi rozmawiać tylko raz w roku, ale są to święta i tutaj świetnie, że poruszyłeś ten temat. Wielu motocyklistów uważa, że ochraniacz na rękawicach, który znajduje się na kłykciach, służy do tego, żeby pukać w szybę samochodów, ewentualnie pozbawiać jej lusterek. Uwaga, pozbycie samochodu lusterka jest już niewykroczeniem. No dobra, można przybić żółwika fajnego. Można, ale to jest ochraniacz głowy. Tak naprawdę ta zewnętrzna część rękawicy, kiedy właśnie podnosimy ręce do góry, jeżeli już ten instynkt mamy przewalczony, nie wyprostowujemy rąk, czyli tak jak judoka, karateka, czy ktoś, kto trenuje sporty walki, przewraca się w gardzie, to rzeczywiście mocno chroni kark przede wszystkim, bo to amortyzuje naszą uderzenie kaskiem o nawierzchnię, czy jakby generalnie wstrząs uderzenie głowy. A najważniejszym ochraniaczem, jaki jest w rękawicy w mojej ocenie, to jest ten, który znajduje się właśnie wewnątrz, kość łódeczkowata, kość grochowata. I jeżeli jesteście motocyklistą początkującym i szukacie nowych rękawic, to też zwróćcie uwagę, jak te ochraniacze są umieszczone, żeby nie było konfliktu z waszą manetką, bo ten ochraniacz oczywiście może Bardzo często się to zdarza i bardzo często ta rękawica się tutaj zagniata i dodatkowo jeszcze zaczynacie uwierać w nadgarstku. Problemy z piciem następują. Pije mnie rękawica. Tak. Rękawica dodatkowo, ponieważ jak już wcześniej przed anteną, przepraszam, że mówię o tym, ale mówiliśmy o tym, że antropologia mówi, że więcej różnic jest w naszej dłoni niż w naszej głowie. Bardzo trudno
jest dobrać rękawice naprawdę dobrze, zwłaszcza, że tolerancja tych szyć, które są wokół palca, a palec często składa się z 4 lub więcej paneli, one się nazywają furszetki, dla tych, którzy lubią trudne słowa, nowe słowo na dziś. Tak jest. Furszetka. I te furszetki potrafią mieć tolerancję nawet do 2 mm, jeżeli chodzi o długość. Czyli jeżeli byśmy wzięli 2x4, no to okaże się, że te palce w jednej rękawicy tego samego modelu, tego samego rozmiaru są zupełnie inne. No i moja rada konsumencka numer 1 na dziś jest taka, że jeżeli wejdziecie do sklepu i spodoba Wam się jakiś model i sprosta Waszym oczekiwaniom, to poproście sprzedawcę, żeby przyniósł wszystkie rękawice, które ma w magazynie w tym rozmiarze, i Wy sobie z tego wybierzecie prawą i lewą, która będzie najbardziej pasowała do Waszej ręki. Nie, może wyjść tak, że jedna jest taka, druga jest taka. Tak. Mamy 2 różne dłonie. No dobra, to o tym, jak wybierać odpowiednie rękawice motocyklowe, na co jeszcze musimy zwrócić uwagę i jak dopasować tę rękawicę do motocykla i do stylu jazdy, czy w ogóle jest tutaj jakaś rozbieżność i różnica. O tym wszystkim na pewno jeszcze dzisiaj do godziny 11. Macie jakieś pytania? No to właśnie do tego została stworzona nasza aplikacja. Można pytać w wersji głosowej, można pytać w wersji tekstowej. Zapraszam. 20 minut jeszcze do godziny 10. Krzysztof Ozimkiewicz, Motosapiens, cały czas w naszym studiu o rękawicach motocyklowych rozmawiamy i pojawiają się także pytania od Was. Czasem widzi się, że motocykliści jeżdżą bez rękawic. Czy to jest rozsądne? To jest Generalnie pierwsza część jazda pytania. motocyklem z punktu widzenia bycia Nierozsądna. rozsądnym jest z założenia nierozsądna, więc ten człowiek po prostu, który jedzie bez rękawic, prosi się o wizytę na izbie przyjęcia, tam wszyscy są zdziwieni. To w założeniu pan popełnił 2 błędy. I tyle, i koniec. Więc absolutnie no nie jest to rozsądne, więc sprawa jest oczywista. Pytanie drugie. Zszyte palce w rękawicach, co dają? Czy na przykład są po prostu wygodne, a jak wiadomo, komfort to bezpieczeństwo. Pozdrawiam Sapiensów i Kubę. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. A jeszcze CBR-ka 250 bez owiewek. Dobra. Fajnie. Fajnie. Dobra, to co z tymi zszytymi palcami? Faktycznie, 2 ostatnie palce. Ten mały i Ten na obrączkę. Tak. Jak ktoś potrzebuje. One są czasami zszyte. Tak, szanowni Państwo, te zszyte palce biorą się z tego, że jest taka technika jazdy, która zakłada obsługę manetki i właśnie klamek 2 palcami, kiedy te małe palce są zamknięte wcześniej. Znaczy w sensie Ale przerwę Ci, bo to jest technika, którą dostajemy na kursie. Jakby. powinniśmy w teorii, tak. bo to jest taka technika miejska. Natomiast gdybyśmy ją rozwinęli dalej i zobaczyli, jak jeżdżą zawodnicy i ludzie, którzy jeżdżą już na obiektach zamkniętych, to oni trzymają kierownicę troszeczkę jak śrubokręt. Nie trzymają jej tak zamkniętej na wprost przed sobą, tylko łokieć jest wypchnięty na zewnątrz i ten mały palec jest już mocno zawinięty dookoła ciężarka lub końcówki kierownicy. I kiedy oni się przewracają, a nie przewracają się z dużej wysokości, ale z dużej prędkości, bo oni są mocno pochyleni i już śmigają blisko asfaltu, kiedy przednia opona lub w ogóle generalnie opony tracą przyczepność, pozdrawiamy Hermesa, który mówił o oponach ostatnio, to ten mały palec jest uwięziony właśnie pomiędzy kierownicą a asfaltem i on bardzo szybko wytraca swoje wszystkie zdolności łącznie z masą i żeby go wyszarpnąć, siła 2 palców jest dużo łatwiejsza. Natomiast legenda miejska głosi, bo są tacy również sceptycy, którzy mówią, że oczywiście 2 zszyte palce wytrzymają większą energię, ale ta energia, jeżeli będzie na tyle duża, to oba palce jakby zostaną Zablokowane. albo zabrane. I jakby, więc tutaj z punktu widzenia certyfikacji i homologacji nie ma to znaczenia, czy te palce są zszyte, czy nie. Z punktu widzenia użytkownika, jeżeli ktoś stosuje technikę 2 palców na klamkach i 2 palców zamkniętych na ręce, jest to bardzo fajna rzecz i nie zauważy problemu, a w momencie upadku jego palce będą pod większą kontrolą, no bo tak naprawdę nie do końca kontrolujemy już nasze ciało, kiedy się przewracamy. Pytanie jest super świetne i fantastyczne i wiele osób nie wie, po co te palce są zszyte i jeżeli te palce Wam przeszkadzają, to może zweryfikujcie trzymanie ręki na kierownicy, bo jeżeli te zszyte palce będą dla Was jakimś kłopotem, to być może problemem nie są rękawice, tylko technika jazdy. No ale możemy mieć jeszcze inne problemy. Mamy dużą dłoń albo mamy turbomałą dłoń i dobranie rękawic do małej albo do dużej dłoni to jest naprawdę spory problem. Jest. Natomiast Ja szukałem i znalazłem XXL i jest dobrze. no, proszę Pana, Pan ma taką dłoń, że naprawdę piłkę koszykówki na raz można spokojnie złapać. trzymam, tak. Producenci motocyklowych ciuchów, kiedy mają bardzo duże zasoby, potrafią robić nietypowe rozmiary. I jest kilka marek, które robią rękawice również z przedłużanymi i skracanymi palcami. Jest to mega rzadkość, raczej trzeba te rękawice sprowadzać specjalnie na przymiarkę nawet i nie każdy sklep będzie na to gotowy, ale jeżeli się zrobicie research na rynku i poszukacie trochę, to znajdziecie takie rozwiązania. Jeżeli jesteście chłopcem, który ma bardzo małe dłonie, to nawet jeżeli kupicie damskie rękawice i nie będą miały kwiatuszków i tam brokacików, I to nikt różowego. Wam nie powie, że to są damskie rękawice. Ważne i najważniejsze i aksjomatem
w ogóle jeżdżenia motocyklem w rękawicach powinno być dopasowanie rękawic do dłoni. I jeżeli ktoś w internecie albo powie Wam, że najlepsze rękawice to rękawice X, no to będą to najlepsze rękawice dla niego, a nie dla wszystkich, bo antropologia mówi, że tego nie da się tak łatwo zrobić. Ale wiesz, co jest najtrudniejszym tematem w wyborze rękawic? Jak już trochę się otrzaskamy z tym tematem i wiemy mniej więcej co i jak, to pojawi się wątek szwy wewnętrzne, szwy zewnętrzne. A jest to temat. I to jest już rzeka. Tak, wielu internetowych znawców popłynęło na tym temacie. Szwy zewnętrzne są konstrukcją, która zapewnia większy komfort i więcej przestrzeni na palce wewnątrz takiej konstrukcji. Minusem tego rozwiązania jest to, że w momencie, kiedy pracujemy nawet na klamkach, to już pracujemy na szwach, bo te szwy są na zewnątrz i kiedy się przewracamy, również narażamy te szwy na dużo większe obciążenia, bo one się nie mają gdzie schować i nie są w środku. Często jest tak, że pomimo tego, że te szwy są wewnętrzne, one nie są bezpośrednio, nie zawsze bezpośrednio atakują palce, ponieważ zdarza się, że jest również podszewka w rękawiczkach. No i tutaj możemy dobiec do punktu, w którym ilość tych podszewek i ich jakość ma bezpośredni wpływ na to, co czujemy. No bo jeżeli weźmiemy rękawice z kozy, najpopularniejsze rękawice motocyklowe robi się, przynajmniej to jest przód rękawicy, a to jest tył rękawicy. Sorry, wewnętrzna strona dłoni to jest przód rękawicy. I tak w nomenklaturze się to nazywa. Więc przód rękawicy, który zapewnia dobry chwyt, oddychalność tej skóry, jest zrobiony z kozy. Dlatego, że koza daje dosyć dużą możliwość, jest bardzo plastyczna i nie ogranicza tak bardzo naszych końcówek nerwowych w palcach i wiemy, co się dzieje. Jeżeli byśmy ją zrobili z materiału takiego jak skóra bydlęca albo jakiegoś, dodali tam membranę, dodali jeszcze jakieś ocieplenie, no to nasz zmysł, uczucie dotyku jest bardzo upośledzone i może się okazać, że będziemy mocno nie wiedzieć, co się dzieje z naszym motocyklem. Dlatego to dopasowanie jest takie ważne. A jak już jesteście ekstremistą, to można pójść w kangura. Kangura jest trudno złapać, dlatego rękawice są drogie. Oczywiście żart. To chyba coraz rzadziej właśnie ze względów wszelakich. Ekologia i Właśnie. jest tylko jeden gatunek kangura, który już nie jest pod ochroną i na pewno będzie to generowało wysokie ceny. Krzysiek, to za chwilę jeszcze porozmawiamy o tych wszystkich dokładkach, dodatkach, plastikach, które niby wyglądają, robią wrażenie, o tych wszystkich dodatkowych jeszcze materiałach, które mają się ślizgać albo się mają nie ślizgać. O tym wszystkim jeszcze dzisiaj po godzinie 10. Macie pytanie do Krzyśka? No to proszę bardzo, Motosapiens do Waszej dyspozycji. Można pisać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, można się także nagrywać. Zapraszam. 20 minut po 10, lewa w górę, czyli wszystko, co powinniście wiedzieć o motocyklach zawsze w sobotę od godziny 6 do godziny 11. Krzysztof Ozimkiewicz, Motosapiens cały czas w naszym studiu. Rozmawiamy dzisiaj o rękawicach motocyklowych. Pytanie się, Krzychu, pojawiło. Dawaj. Pytanie do gościa. Czy zawsze najdroższa rękawica będzie najlepszą? Oczywiście, czekaliśmy że na nie! Czekaliśmy na to. Szanowni Państwo, marketing jest to taka dziedzina nauki, sztuki oraz rzeczywistości, która powoduje, że rzeczy stają się droższe, ponieważ są droższe. Nie ma tutaj żadnej podkładki. Jeżeli chcecie zweryfikować, która rękawica w ogóle jest dobra, to poza dopasowaniem warto było zwrócić na te certyfikaty, których ja chciałem dzisiaj uniknąć, ponieważ mówienie o certyfikatach generalnie jest nudne. Ale każda rękawiczka motocyklowa powinna mieć taką meteczkę z narysowanym motocyklistą i tam będzie zawierała się informacja KP1 lub KP2 lub samo 1 i bardzo long story short. Najmocniejsza rękawica, jaką możecie kupić na tej planecie, która będzie certyfikowana, to jest KP2, czyli KP, czyli Knuckle Protection i wszystkie certyfikacje związane z normą dotyczącą rozerwania, tarcia, przecięcia, zdjęcia, w sensie nie fotograficznego, tylko zdjęcia z ręki, zerwania z dłoni, przechodzi na poziomie drugim. No i zasadzką, jaka panuje w certyfikacji motocyklowych rękawic jest to, że jeżeli choć jeden z tych testów będzie na poziomie pierwszym, to cała rękawica jest automatycznie degradowana do poziomu pierwszego. Okay. Tylko rękawice, które wszystkie testy przechodzą na dwójce, mają prawo nosić dumnie dwójeczkę na certyfikacie. Czyli nie prześlizgnie się tak na farcie, że wpadła opcji. Tam. Jest wiele rękawic kosztujących grubo ponad 1000 zł, które posiadają KP1 albo w ogóle 1. O proszę. Tada. No dobra, to teraz konkretnie, bo czekaj, sięgnę, przynosiłeś tego towaru tutaj dzisiaj tyle. Mamy rękawice, w których, proszę ja Ciebie, mamy dużo takiego twardego materiału i tutaj te kostki, i tutaj te
płychcie. Zwane również knykciami, to jest... Ale wróćmy na chwilę jeszcze do tej części wewnętrznej dłoni. Tak jest. Co to? I tutaj czasami się zdarza tak, że tutaj jest twardy plastik. Slider. Właśnie, a tutaj jest na przykład materiał. Czy to znaczy, że jeśli jest materiał, to jest gorzej? Szanowni Państwo, oczami wyobraźni się sobie teraz jakoś to przedstawić, ponieważ rękawica, która po stronie wewnętrznej dłoni, tam, którą zamykamy na manetce, często zawiera w sobie ochraniacze, które na pozór wyglądają dosyć słabo. Jest to taki materiał, który ma granulat, i ten granulat zapewnia bardzo wysoki poślizg. Producentom rękawic chodzi o bezpieczeństwo dłoni w momencie, kiedy my opuszczamy pojazd w wyniku upadku i dotykamy w wyniku instynktu ręką wyprostowaną dłonią do asfaltu i asfalt ma swoją przyczepność. Ponieważ jeszcze przed chwilą z niej korzystaliśmy oponami, a teraz nie chcemy z niej korzystać ciałem, ta część wewnętrzna dłoni powinna w założeniu być jak najbardziej mało przyczepna, ponieważ może nastąpić takie zjawisko, że jeżeli nasza dłoń złapie przyczepność o asfalt, a nasze ciało porusza się nadal jeszcze z prędkością motocykla, to nasza ręka zostanie przyklejona do asfaltu, złapie przyczepność i zostanie wciągnięta pod nasze ciało i wyłamie nam nadgarstek i łokieć, prawdopodobnie również, jak dobrze tam wjedzie. Czyli jak guma to niedobrze, jak będzie slider to dobrze. Albo właśnie taki materiał, który w założeniu ma w sobie taki granulat, który będzie dawał poślizg. A nawet na zwykłym biurku, stoliku, a jakbyście koniecznie chcieli kucnąć i sprawdzić na podłodze i sprzedawca nie będzie miał nic przeciwko, to można sprawdzić, czy jest to wystarczająco śliskie. Ten materiał, który ma ten granulacik, ma tą zasadniczą zaletę, że raczej nie będzie kolidował z manetką, bo się układa w 100% jak materiał. A te twarde slidery, no tutaj dają oczywiście większą możliwość, jeżeli chodzi o ślizg i wytrzymałość, ale mogą kolidować z manetką, dlatego warto jest mierzyć rękawice w sklepie już z motocyklem w sklepie, żeby nie było potem tego, że wracamy do domu i jest dysonans poznawczy, bo nie pasuje i nie uwiera i przeszkadza. Czy gdzieś tutaj znajduje się wycieraczka? Na palcu wskazującym znajduje się furszetka. Jak już dobrze wiecie, furszetka to jest taki mały element, który jest konstrukcyjny i ta furszetka może być z materiału, który chłonie wodę. Dodatkowo wartością dodaną jest to, że można w miarę, jeżeli rękawica jest czysta, bez kolizji z paprochami, piaskiem i innymi rzeczami, przelecieć się po szybie i zdjąć z niej nadmiar wody. Można taką wycieraczkę również zastosować w formie takiego silikonowego paska. I zaraz tutaj, albo i nie. Zdjąć nie mogę teraz. I ten, no dobra, rękawica, Dobrze, dobry rozmiar. dobry rozmiar, tak jest dobrze wjechała. I jeżeli taki silikonowy pasek jest na palcu wskazującym, to też można śmiało z niego korzystać, natomiast warto zwrócić uwagę na to, żeby rękawica była czysta, ponieważ szyba kasku motocyklowego z poliwęglanu Łatwo się rysuje. Bardzo łatwo. Mimo, że ma napisane anti-scratch na sobie, to jest kłamstwo! Rysuje się błyskawicznie i wystarczy nieumiejętnie ją wyczyścić, żeby się o tym szybko przekonać, a potem pluć sobie w brodę. Dobra, to za chwilę jeszcze odwieczny dylemat i odwieczny problem. Na kurtkę, pod kurtkę, długie czy krótkie? Tak jest. Ale będzie dyskusja. Ale to nie jest rękawica narciarska, nie? Nie jest. Nie. Czyli zimóweczka. Tak. Ewentualnie, gdyby ktoś chciał w trudnych warunkach pogodowych jeździć. No, faktycznie taki kawał. W ogóle ja też popełniłem taki błąd, gdy kupowałem pierwsze swoje rękawice motocyklowe. To właśnie, jak się później okazało i zobaczyłem w domu, że one nie dość, że tutaj z taką wyściółką od środka. No i chyba kupiłem zimowe w ogóle. No i wtedy nie wiesz, co się dzieje. Tak, i w ogóle długo w nich nie pojeździłem, bo się okazało później, że drętwieje mi ręka, wiesz, krew nie dopływa, bo były za ciasne i w ogóle totalnie źle. Bo w przypadku rękawic, odwrotnie jak w przypadku kurtki, która powinna być odrobinę za ciasna, powinniśmy się tak czuć opasani dobrze tą kurtką, to w przypadku rękawic one nie mogą być za ciasne. One generalnie powinny być taką drugą skórą i najtrudniej jest je dopasować. Nie ma bardziej ważnego w doborze jakby anturażu motocyklowego jak rękawica. But, który jest trochę za duży, nie zrobi ci takiej krzywdy jak rękawica, która jest za duża. Ale rękawica może być za długa, może być za krótka, może być w sam raz, może być na kurtkę i pod kurtkę. To co wybrać i na co zwracać uwagę i do czego jest nam to, żeby ten nadgarstek był taki bardzo chroniony? Wynika to z kilku zasad prowadzenia motocykla. Jeżeli jesteś motocyklistą, który bardzo ceni sobie dynamiczną jazdę, ma skórzaną kurtkę i raczej gardzi tekstyliami, większość jego rękawic będzie właśnie wyposażona w plastikowe TPU lub w kevlarowe albo nawet czasami metalowe, tytanowe lub magnezowe slidery, które w założeniu powinny znajdować się na kurtce, na mankiecie kurtki, dlatego że jeżeli już dotkniemy asfaltu ciałem, to ta kurtka może nam się zaciągnąć również
na rękawie wysoko, a mankiet rękawicy będzie ją trzymał na miejscu. Na drugim biegunie mamy motocyklistę, który bardzo ceni sobie jazdę w każdych warunkach atmosferycznych. Ma membranę przeciwdeszczową, ma wielowarstwową kurtkę i on raczej będzie stosował mankiet rękawicy, taki, który da się złożyć prawie do zera, taki bardzo wąziutki. I ten wąziutki mankiet daje nam prawie No to 100% szansę na to, że on się zmieści pod kurtkę. Dlaczego motocyklista, który jeździ daleko i turystycznie, będzie tak robił? Dlatego, że kiedy zacznie padać deszcz, nie będzie chciało mu się przekładać tego mankietu z tego, jak on jest na kurtce pod kurtkę, ponieważ woda spływająca po rękawach będzie spływała również po rękawicy, dzięki takiemu schowaniu tego mankietu do środka. Mamy też opcję numer 3, czyli rękawice, które w ogóle nie posiadają mankietu i one zasadniczo mają obie wady, Takie trochę rowerowe. ale mają też jedną bardzo dużą zaletę. Przez brak ograniczenia, inaczej, przez brak warstw na mankiecie, na nadgarstku, dają dużo większą swobodę pracy nadgarstka. Właśnie. Ludzie, którzy jeżdżą supermoto albo jakieś motocykle, które są off-roadowe, gdzie kierownica wykonuje bardzo dużo ruchów, głównie związanych z zawieszeniem, a nie z tym, co... My się tylko próbujemy utrzymać w siodle, żartuję oczywiście, ale rękawica, która nie ma mankietu, będzie dawała nam dużo większą swobodę nadgarstka, ale będzie również wiało do kurtki, a łącznie z wianiem problem, który może nastąpić, to jest to, że owad, który mógłby chcieć się znaleźć w tej kurtce, będzie miał większą na to szansę. No proszę bardzo. Powiem Ci, że założyłem też z czystej ciekawości, czyli rękawice krótkie, rękawice miękkie, rękawice, które właśnie mogłyby przypominać trochę rękawice rowerowe do tej bardziej ekstremalnej jazdy. I powiem Ci, że to, co mi w nich nie odpowiada, to jak pracuję ręką, to te kości na szczycie dłoni niestety ocierają się o ten plastik, nie trafiają i jakby to boli po prostu. Tak. To jest nieprzyjemne, więc wyobrażam sobie jazdę 3-4 godziny. Nie masz szans na to, człowieku, będziesz to płakał. oszaleję po prostu. Tak. Zdejmę i wyrzucę do śmietnika Pręd. i będę jechał bez, tak jak zaczęliśmy na początku, że to nieodpowiedzialne wyjątkowo. Dokładnie tak. Być może ten motocyklista, który właśnie jeździ bez rękawic, to jest ten, który Właśnie trafił na właśnie taki trafił na moment. taki, który nie pasuje. No dobrze, czy musimy jeszcze zwrócić na coś uwagę w tej konstrukcji rękawic, jeśli je wybieramy i kupujemy? Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na wentylację. Jeżeli prostu. jesteśmy na etapie motocyklisty, który już jest świadomy tego, że jedną parą rękawic nie objeździ sezonu, chyba że dla niego sezon trwa tylko 3 miesiące, to albo decydujemy się na rękawice, które będą powstrzymywały wiatr i będą dawały nam komfort termiczny, no bo łapki grabieją jednak, są narażone na czynnik wysudzenia wiatrem, albo jesteśmy motocyklistą, który będzie chciał jeździć tylko w lato i wtedy ta wentylacja będzie miała dla niego też duże znaczenie, ponieważ zdarzyć się może, że rękawica, która będzie przepocona, no poza bronią biologiczną i walorami jakby życia w samotności, bo grzybica paznokcia, no jakby są takie efekty dodatkowe, dobra, poranek. to ta rękawica może nam się przykleić do manetki i w ekstremalnej sytuacji, kiedy będziemy chcieli jednak zmienić tor jazdy, przyklejona rękawica do kierownicy No to może nie nam, jest dobra opcja. może nam zrobić krzywdę. Dlatego komfort zarówno termiczny, jak i ten taki fizyczny, jak już czujemy tą rękawicę, jest tutaj super, super istotny i poświęcajmy możliwie dużo czasu na to, żeby przymierzyć dużo rękawic i wybrać te, które będą miłością od pierwszego włożenia. Ale być może nawet nieświadomie i pewnie tego nie zauważyłeś, ale powiedziałeś coś bardzo ważnego i bardzo mądrego, że nie jedną parą rękawic ogarniemy cały sezon. To jest też, myślę, że znakomity argument dla wszystkich motocyklistów, którzy co jakiś czas kupują a to drugą kurtkę, a to drugie buty, a to drugie rękawice, a żona czy też partnerka dziwi się i mówi, co ty zwariowałeś? No przecież masz buty, przecież dobre są. No właśnie, niekoniecznie. I to jest znakomity argument, którego warto używać i który warto stosować, że mamy 2 pary rękawic, 2 pary butów i tak dalej, i tak dalej. Krzysztof Osienkiewicz, Motosapiens, był naszym gościem. Krzychu, bardzo Ci serdecznie dziękuję, że do nas wpadłeś i podzieliłeś się swoją gigantyczną wiedzą. Polecam się, pozdrawiam, Dzięki. hej.